Cześć! Dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam Was do wspólnego wykonania kultowej torebki z kwadratów babuni. Na pewno jest to Wam znany wzór, na pewno takie torebki widziałyście. Postanowiłam nagrać również swoją wersję i zrobić swoją wersję, bo zawsze chciałam taką mieć. No i mam nadzieję, że z moim tłumaczeniem te osoby, które jeszcze się wahają, zdecydują się i takie bawełniane torebki u Was również powstaną. Za chwilę powiem dokładnie, z jakich materiałów wykonałam tę swoją. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu. Myślę, że to będzie świetna torebka, która będzie mi towarzyszyła na najbliższych targach włóczkowych. Mam nadzieję, że dużo motków do środka wejdzie. Zaczynamy! Do wykonania torby z początkowych zdjęć potrzebujemy zrobić dokładnie 13 kwadratów babuni. I takie duże te kwadraty, jakie wykonamy, taką dużą będziemy miały torbę. Zawsze to jest kwadratów 13, natomiast można weryfikować wymiary torby, robiąc większe lub mniejsze kwadraciki. Przygotowałam sobie tutaj kwadraty, które już zrobiłam wcześniej, żeby Wam pokazać, jaka może być kompozycja kolorystyczna. Będę wykorzystywała włóczkę w 100% bawełnianą, włóczkę Agnes. To jest włóczka, która też jest dostępna u mnie w sklepie. Mam kolor taki żółto-musztardowy, beżowy i powiedzmy brudny róż. Jeżeli chodzi o te kwadraciki, które ja wykonałam, to zrobiłam je z 2 nitek. I w jaki sposób? Złapałam nitkę zewnętrzną i złapałam nitkę ze środka, więc wykorzystujemy jeden motek. Nie trzeba przygotowywać sobie 2 motków. W opisie filmu dokładne informacje zostawiam Wam, ile zeszło mi którego koloru. I do szydełkowania 2 nitkami tej włóczki wykorzystałam szydełko w rozmiarze 5 mm. Jeżeli chodzi o te kompozycje kolorystyczne, to po prostu starałam się wykorzystać maksymalnie każdy z kolorów, więc mam różne te kwadraty, co zresztą widziałyście w efekcie końcowym na początkowych zdjęciach tej torebki. Każde okrążenie jest wykonane innym kolorem, dlatego w tym tutorialu skupimy się głównie na wykonaniu magicznego kwadracika w ten sposób, że w każdym kolejnym okrążeniu zmieniamy kolor włóczki. Tych kolorów może być mnóstwo, ja użyłam tylko 3. Pokażę Wam również, jak to zrobić, żeby już w trakcie dziergania, zobaczcie, nie mieć praktycznie żadnych końcówek. Bo w kwadracikach babuni dosyć bolesnym elementem jest późniejsze chowanie mnóstwa końcówek. Ja Wam pokażę, jak ja to robię, że te końcówki mam schowane od razu i przynajmniej na koniec jest mniej roboty, zostają tylko końcóweczki zewnętrzne. Powiedziałam najważniejsze informacje, zatem zabieramy się za kwadraty. Szydełka w dół. Rozpoczynamy od wykonania podwójnego magicznego kółka. Łapiemy sobie 2 nici włóczki, przeciągamy od dołu do góry przez lewą dłoń. I teraz zawijamy dwukrotnie na 2 środkowych palcach. 1 i 2. Kładziemy końcówkę na mały palec, dokładamy długą końcówkę, wkładamy szydełko pod te 2 nitki tutaj i teraz pobieramy zza palca wskazującego, przeciągamy pod spodem, pobieramy zza palca wskazującego, przeciągamy pod pętelką. I teraz mamy takie magiczne kółko, które składa się z 4 nitek i ono jest już bardzo dobrze zabezpieczone. Nie będzie problemu z tym, żeby przyciąć jak najbliżej robótki naszą końcówkę. Rozpoczynamy od wykonania 2 oczek łańcuszka, które już nam udają pierwszy słupek. Jeszcze robimy 2 słupki, zatem narzut nitki na szydełko, wbijamy się w magiczne kółko i robimy kolejne 2 słupki. 1 i 2. W narożnikach będziemy wykonywać 2 oczka łańcuszka. I teraz robię już pierwszy narożnik. 2 oczka łańcuszka zrobione. I jeszcze raz narzut nitki na szydełko i teraz wykonujemy 3 słupki w magicznym kółku, czyli po narzucie wracamy do magicznego kółka, wbijamy się w środek, robimy słupek, narzut nitki, wbijamy się w środek i robimy słupek, narzut, słupek. I znowu kolejny narożnik, 2 oczka łańcuszka rozdzielające, narzut, 3 słupki, 1, 2 i 3, 2 oczka łańcuszka rozdzielające, ja już mam tutaj końcóweczkę pierwszego motka tego żółtego,
narzut, 3 słupki. Mamy mieć dokładnie 4 trójki słupków, z czego ta pierwsza trójka jest troszeczkę inna, ponieważ pierwszy słupek udają nam oczka łańcuszka. W tym momencie rozciągamy pętelkę i teraz zabieramy się za zamykanie magicznego kółka. Patrzymy na lewą stronę, tutaj gdzie jest ta końcówka. Mamy w środku 2 pętle. Jedna wychodzi tutaj gdzieś gdzieś tu z tyłu, zza oczek, natomiast druga, ta wychodzi tutaj z tych środkowych oczek i to właśnie ta nić nas interesuje. Ta, która wychodzi tutaj ze środka. I zaciągamy ją z lewej na prawą. Ona nam wciąga tę drugą pętelkę, zobaczcie. Następnie ciągniemy tą wolną końcówkę i zamykamy tę rozszerzoną pętelkę. To jak bardzo zaciśniemy, to już zależy od Was. Można zacisnąć sobie maksymalnie, wtedy kółko się zupełnie zamknie, albo zostawić taki delikatny otworek w środku, co jest też charakterystyczne dla tego ściegu babcinego, dla kwadratów babuni. Już kwadracik prawie że gotowy. Na koniec nie możemy zapomnieć o tym, żeby zrobić też tutaj 2 oczka łańcuszka na narożnik. I teraz przechodzimy do łączenia okrążenia. Mamy 2 oczka łańcuszka udające nam pierwszy słupek. Wbijamy się w oczko nad kolejnym słupkiem, nad tym takim prawidłowym, pierwszym prawidłowym słupkiem tego okrążenia. Wbijamy się w to oczko i robimy oczko ścisłe. W ten sposób zamykamy okrążenie. Następnie pobieramy jeszcze raz, przekładamy pod pętelką, tak jakbyśmy chcieli zrobić oczko łańcuszka. I teraz bierzemy już nożyczki i obcinamy. Ja obcinam bardzo blisko, bo po co mam marnować włóczkę, i przy pomocy szydełka wyciągamy tę końcówkę. Następnie ciągniemy za tę końcówkę i zaciągamy sobie ten supełek, który tutaj jest. Zaciągamy mocno. Mamy pierwsze okrążenie gotowe. Jeżeli chodzi o tę końcówkę, to ja ją zazwyczaj przycinam już w tym momencie przy samej robótce, ponieważ to jest podwójne magiczne kółko i nic nie powinno się wydarzyć. Natomiast tak już naprawdę można powiedzieć dla mojego dobrego samopoczucia i dla bezpieczeństwa, wezmę sobie małe szydełko. Chyba jeszcze mniejszy będzie mi potrzebny, a może nie. I chociaż pod kilkoma oczkami, tutaj zaraz przy magicznym kółku, pod kilkoma pętelkami tymi zaciągniętymi na środku, przerzucę tę końcówkę, żeby mieć spokojne sumienie, że na pewno nic się nie rozpruje. I robię to teraz, bo naprawdę potem nie będzie Wam się chciało tych końcówek wszystkich chować. Chowamy i w tej chwili już środkową możemy obciąć. Ja mówię, zazwyczaj obcinam zupełnie, ponieważ to jest podwójne magiczne kółko. Mnie się jeszcze nie zdarzyło, żeby z tego podwójnego magicznego kółka cokolwiek się spruło. No ale zróbmy to porządnie, żeby żadna z Was się tutaj też nie denerwowała. I co robimy teraz? Teraz zmieniamy kolor włóczki. Ja sobie akurat złapałam teraz kolor beżowy i robimy pętelkę początkową, tak jakbyśmy chciały zacząć robić łańcuszek. Czyli łapiemy sobie tę końcówkę i składamy włóczkę na krzyż, tak żeby końcówka ta idąca do kłębka była na górze. Wkładamy szydełko do środka, pobieramy, przeciągamy pod tą pętelką i zaciągamy ten supełek. Ja w tym miejscu też zazwyczaj się staram, żeby ta końcówka była jak najkrótsza, żeby nie marnować włóczki, no ale już jestem przy końcu, już tak naprawdę ja robię ostatni mój kwadracik, więc zostawiam to tak jak jest. I teraz wbijamy się w dowolny narożnik, obojętnie który. Ja się tutaj wbiję akurat po lewej stronie tej końcówki. Wbijamy się w ten narożnik, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod narożnikiem i przeciągamy przez pętelkę, która była na szydełku. Mamy oczkiem ścisłym przyszytą tą pętelkę. I teraz bardzo ważna rzecz. Tę końcówkę przytulamy sobie tutaj do brzegu robótki i już od pierwszego słupka prawidłowego będziemy ją wplatać pod oczkami. To jest właśnie ta ważna rzecz, że wplatamy te końcówki podczas naszej pracy, a nie na koniec, kiedy nam się tego nie będzie chciało robić. Rozpoczynamy tak jak poprzednio, robimy 2 oczka łańcuszka, które już udają pierwszy słupek, następnie narzut i jeszcze 2 słupki w tym samym otworku
tutaj w narożniku. Natomiast zobaczcie, końcówka jest na szydełku, dzięki czemu już po pobraniu ona się pięknie wplotła w pierwszy słupek. Następnie narzut, znowu drugi słupek i też końcówka się pięknie wplotła. 2 oczka łańcuszka rozdzielające i wracamy do tego samego narożnika i robimy jeszcze 3 słupki w tym samym narożniku, a końcówka beżowa w moim przypadku nadal pięknie się wplata w kolejne oczka. I jeszcze jeden słupek i mamy sekwencję 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. W tym miejscu na chwilkę stop, obcinamy końcówkę, bo ona już jest zabezpieczona. I już kolejnej końcówki się pozbywamy w ten sposób. Następnie mamy pierwszy narożnik zrobiony. Pomiędzy wszystkimi trójkami słupków, które nie są tymi trójkami narożnikowymi, będziemy robić jedno oczko łańcuszka. Dlatego ja teraz zrobiłam jedno oczko łańcuszka, robię narzut, przechodzę do następnego narożnika i robię w nim sekwencję narożnikową, taką samą jak tutaj, czyli 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, 2 oczka i jeszcze 3 słupki w tym samym narożniku. Raz, 2 i jeszcze 1, 3. Oczko łańcuszka rozdzielające, tu już mam naprawdę końcóweczkę tej włóczki. Kolejny narożnik. 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Trzy, 2 oczka, 3 słupki. I oczko łańcuszka rozdzielające. I teraz się na sekundkę zatrzymujemy, ponieważ zbliżamy się do narożnika tego, który ma po lewej stronie tę końcówkę, którą obcięłyśmy z poprzedniego koloru. I kiedy dojdziemy do narożnika, który po lewej stronie ma tę końcówkę, to zatrzymujemy się na moment i tę końcówkę podajemy sobie na prawo, tak, żeby ją znowu tutaj złapać w narożniku. Teraz robimy narzut, wbijamy się w narożnik w ten sposób, żeby znowu ta końcówka była na szydełku w tej chwili. Ją sobie potem można zaciągnąć. Ona może być luźna, ale ważne, żeby się teraz złapała. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, 2 oczka łańcuszka i kolejne 3 słupki. I nadal to robimy w ten sposób, żeby ta końcówka pięknie tutaj była w środku. I mamy ją złapaną. Troszkę poprawiamy, jeżeli trzeba, i już w tej chwili znowu obcinamy. Zobaczcie, na ten moment nie mamy żadnych końcówek w środku. Już wszystko mamy powrabiane. Oczko łańcuszka rozdzielające, oczywiście nie zapominamy na końcu o tym. I łączenie okrążenia. Znowu, to są 2 oczka łańcuszka udające pierwszy słupek, a to jest pierwszy prawidłowy słupek tego okrążenia. Kto go nie widzi, to sobie wszystko rozszerzamy tutaj ładnie. I w oczko nad tym pierwszym prawidłowym słupkiem robimy oczko ścisłe i zamknięcie okrążenia. Następnie takie znowu jakby oczko łańcuszka i bliziutko tutaj, nie ma potrzeby zostawiania dużej końcówki. Wyciągamy, zaciągamy, nawet mogłam jeszcze krótszą zrobić. I znowu zobaczcie, tutaj zasada będzie taka sama. Będziemy chować tę końcówkę w tej dziurce, jak przyjdzie do robienia w tym otworku. Zmieniamy oczywiście kolor włóczki. U mnie to jest ten taki brudny róż, czy też lekki fiolet. I znowu zaczynamy tak samo. Składamy na krzyż, długa końcówka do kłębka jest na górze, wkładamy do pętelki, pobieramy, przeciągamy, zaciągamy supełek i teraz znowu w narożnik dowolny, który nam tam pasuje. Oczkiem ścisłym przyszywamy do narożnika nowy kolor włóczki. I od razu końcówka skręca na lewo, żeby w oczkach narożnikowych, w słupkach narożnikowych pięknie pochować tę końcówkę. 2 oczka łańcuszka na rozpoczęcie robótki i 2 słupki. Od razu końcówka jest na szydełku po wbiciu się, żeby się już pięknie wrabiała.
Pierwszy słupek i drugi słupek. 2 oczka łańcuszka, kolejne 3 słupki w tym samym narożniku. Raz, 2 i 3. Delikatnie zaciągamy i obcinamy już tę końcówkę, bo ona już jest schowana. Co dalej? Dalej rozdzielamy jednym oczkiem łańcuszka. Tworzy nam się teraz dodatkowa dziurka, tutaj w ostatnim rzędzie, i w tych dodatkowych dziurkach, poza narożnikami, będziemy robić 3 słupki, czyli narzut. 3 słupki w tym otworze. Raz, 2 i 3. Oczko łańcuszka rozdzielające i znowu narożnik, czyli 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. I teraz znowu oczko łańcuszka i uważamy, bo jesteśmy w miejscu, gdzie na lewo od tego otworu jest nasza końcówka poprzedniego koloru. Więc znowu kierujemy ją na prawą stronę, narzut, i w tym otworku robimy 3 słupki, od razu wplatając pod nie końcówkę. Staramy się szczególnie, żeby ten pierwszy po narzucie, po wbiciu się i po pobraniu, tutaj, żeby to pobranie było dosyć ciasne. Nie rozciągamy go mocno, tylko staramy się zrobić to ciasno, po to, żeby ta końcówka była już pięknie zabezpieczona. Obcinamy ją. Co dalej? Oczko łańcuszka. I teraz znowu mamy narożnik. 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Oczko łańcuszka. 3 słupki, oczko łańcuszka. Narożnik i znowu oczko rozdzielające, 3 słupki, oczko rozdzielające. Na łączeniu się spotykamy. Oczko łańcuszka rozdzielające i znowu w oczko nad prawidłowym pierwszym słupkiem tego okrążenia robimy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka, obcinamy włóczkę, wyciągamy ją i zaciągamy porządnie. I co teraz widzimy? Że w tym oczku, tak jak będziemy tutaj robić 3 słupki, to podamy sobie tę końcówkę na prawą stronę i tutaj nam się wplecie ta końcówka z poprzedniego koloru. Zaczynamy zatem tak samo, supełek początkowy. Myślę, że już teraz zasada jest Wam znana. Zaczynamy w dowolnym otworku, od razu po zrobieniu oczka ścisłego, końcówka ta pierwsza, ta z tego nowego koloru, ląduje z kolei na lewą stronę, żeby nam się tutaj wplatała w narożnik, i robimy 2 oczka łańcuszka, 2 słupki. Te 2 oczka łańcuszka udają pierwszy słupek, następnie 2 oczka łańcuszka i 3 słupki w tym samym narożniku. Teraz na ściankach mamy 2 dziurki, bo w każdym kolejnym okrążeniu tych środkowych dziurek jest o 1 więcej. Teraz zrobimy oczko łańcuszka po zrobieniu narożnika, oczko łańcuszka i tutaj 3 słupki, oczko łańcuszka i tutaj 3 słupki z wpleceniem tej końcówki, następnie oczko łańcuszka i znowu narożnik. I tak będziemy pracować w tym okrążeniu, czyli tak naprawdę powtarzamy poprzednie okrążenie z tym, że tą 1 trójkę dodatkowo na ściance robimy. Dlatego myślę, że z tym sobie poradzimy, już nie będę tego pokazywać. Następnie obcinamy, zamykamy okrążenie, obcinamy włóczkę i znowu zmieniamy kolor. I znowu zmieniamy go tak samo, czyli zaczynamy w narożniku i od razu chowamy tę końcówkę i od razu chowamy również po zmianie koloru, tym razem żółtą końcówkę. I tak będzie się budował kwadracik. Ja mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5 okrążeń i 5 okrążeń daje mi kwadracik, którego ściana tutaj ma dokładnie 12 cm. Taki jest mój plan. Wymiary dokładne torby zresztą podam Wam na koniec filmu i macie je również w opisie. Jeżeli chcecie mieć większą, no to robicie więcej tych okrążeń. W każdym kolejnym okrążeniu od razu chowamy końcówki, dzięki czemu na koniec zyskujemy kwadracik, który tylko i wyłącznie tu w tym jednym miejscu ma 1 końcówkę, którą sobie chowamy. Tak jak wspomniałam, ja sobie zmieniałam, dowolnie łapałam po prostu te kolejne kolory, tak jak mi wpadały w ręce, a na koniec patrzyłam, ile mi zostaje, bo widzę teraz,
że najwięcej zostało mi tego różowego, odrobina żółtego i tak naprawdę te 13 kwadracików wykonam tylko i wyłącznie z pojedynczych motków, czyli jeden motek żółty, jeden motek różowy, jeden motek beżowy. Dodatkowy motek jedynie trzeba będzie zastosować, żeby wykończyć torebkę, żeby połączyć te wszystkie kwadraciki, no i żeby oczywiście zrobić uchwyty. Zatem tak naprawdę cała torebka zamyka się w dokładnie 4 motkach. Jak tam sobie to dobierzecie kolorystycznie, no to już jest obojętnie. Ja po prostu zostawiam jeszcze jeden beżowy. Więc finalnie mam 2 beżowe, 1 różowy, 1 żółty na całą calusieńką torebkę. Zrobię ten mój kwadracik 13 do końca i przejdziemy już wtedy do zszywania i do łączenia kwadratów. Pokażę Wam, w jaką taką dziwną, śmieszną figurę układamy sobie te 13 kwadratów i w jaki sposób ja je zszywam. Mamy 13 kwadracików, ja już mam wszystkie gotowe i teraz proponuję, żebyście sobie zrobiły screena, ponieważ musimy je ułożyć właśnie w ten sposób, w taki kształt. Pierwszy rządek 2 kwadraty, drugi rządek 3 kwadraty, 2 kwadraty, 1. Potem znowu 2, 1 i 2. W ten sposób układamy sobie cały kształt. Jak dokładnie, kolorystycznie, no to właśnie układamy taką konstrukcję, jaka nam się najbardziej podoba. Te 5 kwadratów, które jest tutaj i 5, które jest tutaj, to będzie albo przód, albo tył naszej torebki. Więc na te 5 kwadratów najbardziej zwracamy uwagę, które będą tak położone od frontu, jaka kompozycja, że tak powiem, najbardziej nam się podoba. I teraz będziemy robić przeszycia. I te przeszycia, no to widać już tutaj, gdzie trzeba te kwadraty połączyć. Musimy zrobić szycie tutaj, musimy zrobić szycie tutaj, musimy zrobić szycie tutaj, musimy zrobić szycie tutaj i musimy przeszyć w drugą stronę. To nam na pewno troszeczkę zajmie. Najpierw ułożę kwadraty i pokażę, w jaki sposób ja je łączę. Oczywiście układamy wszystko prawą stroną do dołu, czyli to jest prawa strona naszego kwadratu. Całą tą kompozycję układamy w ten sposób. Nie wszystko mi się mieści w kadrze, ale kompozycja już jest ułożona i ja to w ten sposób zostawiam na cały czas szycia, żeby mi się nic nie pomyliło. Zatem zaczynam od dołu. Co potrzebuję zszyć? Te 2 kwadraty na początek. Więc łapię je w ten sposób, żeby prawe strony przytuliły się do siebie. Zakładam na igłę do włóczki, taką igłę z tępym końcem, ponownie moją włóczkę beżową i za chwilę na zbliżeniu pokażę, w jaki sposób ja te szycia robię. Po przytuleniu do siebie tych kwadracików układamy je tak, żeby narożniki się ładnie tutaj sparowały. I teraz pamiętamy, że w narożnikach robiłyśmy po 2 oczka łańcuszka, więc jedno oczko łańcuszka będzie na przeszycie z tej strony, jeżeli jest taka potrzeba, a drugie oczko łańcuszka na przeszycie z tej strony. Zatem wbijam się od razu igłą pod jedno z oczek łańcuszka. I teraz zauważmy, że tutaj mamy całe oczko, cała literka V. Mnie interesuje nitka zewnętrzna z tej strony i tutaj też mamy całe literki V, a mnie interesuje nitka zewnętrzna z tej strony. Te wewnętrzne nitki zostają w środku. Zatem sprawdzam sobie, gdzie jest to oczko łańcuszka. Z tej strony to jest ta nitka, z tej strony to jest ta nitka. I robię pierwsze przeszycie, zostawiam końcówkę, którą później wplotę. I raz z jednej, następne oczko, to jest już oczko nad słupkiem i z drugiej strony również oczko nad słupkiem. Przeszycie kolejne, następne oczko z tej strony. Jedna, druga nitka i w ten sposób przeszywamy. Raz z jednej, raz z drugiej strony. Jak zszyję te 2 kwadraciki, to tam się jeszcze spotkamy i Wam pokażę, jak to wygląda od drugiej strony. Ostatnie przeszycie robimy pod pojedynczym oczkiem łańcuszka narożnika. I teraz, jeżeli to jest wszystko za luźno, to można ciągnąc tę końcówkę, wszystko jeszcze troszkę bardziej zaciągnąć. Po zszyciu, zanim obetniemy nitkę, układamy sobie ten fragment, który mamy przeszyty i sprawdzamy, czy możemy wykorzystać tę nitkę, jak to było, tak. Czy możemy wykorzystać tę nitkę do przeszycia jakichś następnych kwadratów. I ja w tym momencie mogę wykorzystać tę nitkę, zanim ją obetnę, żeby zrobić przeszycie tutaj i przeszycie tutaj dalej.
więc może poprawię, myślę, że w tej chwili to lepiej widać, więc nie będę tej nitki obcinać, no bo po co mieć kolejne końcówki do schowania. Przechodzę teraz w tę stronę, czyli łapię te dwa kwadraty i tutaj mam, bo tutaj jedno oczko łańcuszka z tego narożnika mam złapane, żeby zrobić przeszycie w tą stronę, a teraz złapię kolejne oczko łańcuszka i pojedyncze oczko łańcuszka z tej strony i będę robić przeszycie dokładnie w tę stronę. Dlatego to jest ważne, żeby ta kompozycja została na stole przed Wami w tym kształcie, bo możecie sobie właśnie decydować, czy gdzieś tę nitkę możecie wykorzystać, czy też nie. Oczywiście można również przecinać i robić najpierw przeszycia wszystkie w jedną stronę, potem przeszycia wszystkie w drugą stronę. Mam nadzieję, że macie zrobiony screen tego kształtu. Jeżeli nie, to jeszcze to na chwilę pokazuję, bo nie będę pokazywała przeszywania wszystkich kwadratów, bo ten film trwałby naprawdę 3 godziny, ale myślę, że widzicie, jak to będzie wyglądać. Pokażę teraz, jak wyglądają kwadraty połączone od tej strony, bardzo estetycznie. Myślę, że wszystko będzie wyglądało super po zszyciu. Podążamy dalej, przeszywamy wszystko dokładnie tak samo. Potem na koniec jeszcze może pokażę, w jaki sposób chowamy końcówkę. Zdejmę sobie nić teraz z igły. Mam tutaj tę początkową końcówkę i teraz ja mam taką metodę, że najpierw robię przeszycia takie jakby samą igłą, czyli wchodzę sobie tutaj pod przeróżne oczka i też dobrze jest to robić na bieżąco, w ramach tej zasady, że potem nam się tak bardzo nie chce chować wszystkich końcówek. Zobaczcie, pod wszystkie te grube przeszycia przekładam igłę, na sam koniec nakładam włóczkę, przeciągam tylko i ta końcówka już jest tutaj pięknie schowana. Nie wciągamy jej za bardzo, żeby nam nie zaburzyła kształtu kwadracika. Nożyczki, ciach, końcówka i jedna końcówka już jest z głowy. Robimy kolejne przeszycia i spotykamy się, kiedy te przeszycia już będą gotowe. Igła już odłożona i zobaczcie, wszystko zszyte. Nawet nie było tak źle. Myślałam, szczerze powiedziawszy, że to mi dłużej zajmie. I co robimy teraz? Jak mamy to wszystko zszyte, prawie wszystko, no bo to jeszcze nie jest torebka, tylko jakiś taki kocyk, ale swoją drogą na kocyk to zszywanie też jest ok. Składamy sobie w ten sposób, żeby te narożniki u góry nam się pięknie połączyły. I co teraz? Jak już mamy to w ten sposób złożone, to teraz musimy zrobić ostatnie przeszycia. Musimy tutaj ten trójkącik, ten kwadracik pojedynczy złożyć w trójkąt i zrobić przeszycie. Tu połączyć i tu połączyć. Oraz z tej strony. Łączymy od dołu tu łączymy, a jak już sobie to zrobimy, to już widać, zobaczcie, jak to się będzie pięknie prezentowało. U góry będziemy pracować nad uchwytami. Jeżeli chodzi o to zszywanie, to ja znowu chcę sobie to wszystko zrobić na lewej stronie, więc składam sobie, gdzie tu lewa strona? Tu jest lewa strona, dobrze jest. Tak to sobie wszystko ładnie tutaj składam, a później na prawą stronę wywinę, bo chcę, żeby te wszystkie końcóweczki tutaj były po wewnętrznej stronie. Tego nagrywać nie będę, bo to jest takie samo zszywanie, jak było do tej pory, potem tylko wywijamy na prawą stronę. Przyszyłam już tutaj dół i przyszyłam te trójkąciki i pamiętamy, że ten brzeg zostawiamy otwarty. Te dwa brzegi zostają otwarte i tutaj też te dwa brzegi zostają otwarte, żeby nie przeszyć za daleko, bo ja przed chwilą się troszkę pomyliłam i po przyszyciu tego trójkącika, który tutaj przyłożyłam, jeszcze zrobiłam sobie przeszycie tutaj, a my to będziemy obrabiać już szydełkiem, więc wywijam moją torbę na prawą stronę i za chwilę pokażę, jak to wygląda. Tak się prezentuje moja torebka na ten moment. Super są te kwadraciki, takie uniwersalne, a takie fajne torebki z tego wychodzą. Mam przewinięty moteczek, bo trochę mi się rozplątał i ponownie, ponieważ zszywanie robiłam jedną nitką, nie było potrzeby łapania dwóch nitek, a teraz będziemy robić uchwyty i wykończenie torebki, więc ponownie łapię wewnętrzną i zewnętrzną nitkę, wraca szydełko, rozpoczynamy od zrobienia pętelki początkowej,
tak jak to było przy kwadracikach i zaczynamy tu, gdzie mamy połączenie i gdzie mamy dwa sąsiadujące narożniki. Te dwa miejsca nas w tej chwili interesują. Wbijamy się w narożnik z prawej strony i oczkiem ścisłym przyszywamy włóczkę. Robimy 2 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i jeszcze jeden słupek w tym samym narożniku. Narzut i przechodzimy do drugiego narożnika, do drugiego kwadracika i robimy tutaj również 2 słupki. Oczko łańcuszka, następna przestrzeń, 3 słupki. Zrobimy jedno pełne okrążenie jeszcze zanim rozpoczniemy robić rączki. Oczko łańcuszka, 3 słupki w następnej przestrzeni. I teraz może zróbmy tak, żeby było szybciej. W każdej z tych przestrzeni robimy 3 słupki, rozdzielamy oczywiście wszystko oczkami łańcuszka, a tu, gdzie jest narożnik, robimy sekwencję narożnika, czyli 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Do tego miejsca tutaj się spotkamy ponownie na łączeniu kwadratów. Na łączeniu robimy taką samą sekwencję jak poprzednio. Tutaj oczko łańcuszka rozdzielające, a teraz szukamy jednego narożnika, robimy w nim 2 słupki. Następnie, bez żadnego oczka łańcuszka oczywiście, kolejny narożnik tego kwadracika, który jest obok i tutaj również 2 słupki. Oczko łańcuszka rozdzielające i znowu jesteśmy na kwadraciku, który obrabiamy klasycznie. Tutaj będzie znowu łączenie i znowu w ten sam sposób. Po drugiej stronie również. Myślę, że z tym sobie poradzimy, więc spotkajmy się w tym miejscu. Jestem już na łączeniu, zrobiłam oczko łańcuszka i łączymy tak jak zawsze, czyli pomijamy 2 pierwsze oczka łańcuszka udające pierwszy słupek, a zamykamy oczkiem ścisłym nad pierwszym prawidłowym słupkiem tego okrążenia. I teraz będziemy już obrabiać okrążenie, w którym zrobimy rączki. W tym celu przechodzimy półsłupkami na pierwszy wierzchołek, tutaj gdzie ma być pierwsza rączka. I te półsłupki robimy w każdym kolejnym oczku. Tu już nie musimy robić oczka łańcuszka, ponieważ będziemy pracować ślimakiem. Półsłupek w każdym oczku, również w przestrzeni, czyli wbijamy szydełko pod to oczko łańcuszka z poprzedniego rzędu. Przechodzimy tak półsłupkami, nie pomijając żadnego z oczek, aż na narożnik do góry. I teraz, kiedy jesteśmy już na narożniku, to robimy jeden półsłupek w przestrzeni, tu, i zaczynamy robić oczka łańcuszka do góry na pierwszą rączkę. Ile tych oczek łańcuszka? Zróbmy powiedzmy, no nie wiem, z 40-50 i zobaczymy, jaki długi ten łańcuszek nam wyszedł. 50 oczek będzie idealnie. Też pamiętamy, że to jest włóczka w 100% bawełniana, więc to się troszeczkę porozciąga. Więc nie robimy zbyt długich, ale robimy takie, jak lubimy. Jak wolicie taką torebkę do ręki, no to oczywiście robimy ten łańcuszek krótszy. I teraz półsłupkiem przyszywamy łańcuszek w kolejny narożnik. Następnie znowu półsłupkami przechodzimy aż na drugą stronę torebki. Robimy półsłupki w każdym oczku i nad każdą przestrzenią stworzoną z oczka łańcuszka. Tutaj podobnie. Nie mamy, jestem na tym łączeniu 2 kwadratów. Tu będzie półsłupek, tu będzie półsłupek, tu, tu i tu. Tutaj nie ma oczka łańcuszka robionego pomiędzy tymi 2 parami słupków. Robimy półsłupki w każdym kolejnym oczku i przechodzimy do następnego narożnika, następnego wierzchołka. Znowu łańcuszek z 50 oczek, znowu przyszywamy, no i przerabiamy do końca okrążenia. Tutaj się spotkamy. Jestem już tutaj, gdzie okrążenie się rozpoczynało i kochani, po prostu podążamy. Gdzie tutaj mam? Tu mam ostatnie oczko nad słupkiem. Nic nie zmieniamy, tylko po prostu podążamy znowu półsłupkami, już ślimakiem, bez łączenia okrążeń, półsłupkami w każde kolejne oczko, aż
dojdziemy do łańcuszka, który jest na uchwyty. I uchwyty również podążając dalej, oczko za oczkiem, obrabiamy półsłupkami i w ten sposób wykonujemy kilka okrążeń pełnych wokół rączek i wokół reszty torebki, obrabiania tymi półsłupkami, dzięki czemu uchwyty naszej torebki, rączki naszej torebki staną się szersze, będą bardziej wygodne. Ile tych okrążeń, to już zależy od Was. Robimy tyle, żeby było nam po prostu wygodnie. Przejdę teraz do łańcuszka i pokażę, w jaki sposób po prostu swobodnie, oczko do oczka przejdziemy na łańcuszek i tak robimy z każdej strony. Po prostu robimy okrążenia półsłupków. Jestem już bliziutko łańcuszka na ten pierwszy uchwyt. Ostatnie oczko nad słupkiem. I teraz już się wbijam w oczka łańcuszka. Staram się też nie rozciągać ich za bardzo. Przytrzymuję sobie, żeby się za bardzo nie rozciągały. I przechodzę tak półsłupkami przez cały uchwyt, a następnie na drugą stronę torebki. I później, jak będziemy robić kolejne okrążenie, no to zobaczcie, tutaj już nie będzie problemu, bo będą kolejne piękne oczka przygotowane do robienia tych naszych półsłupków, więc robimy dużo więcej okrążeń. Można sobie zaznaczyć miejsce startu, żeby się nie pomylić, żeby po jednej stronie na jednej rączce nie zrobić 3 okrążeń, na drugim 4. Kończymy, zamykamy oczkiem ścisłym w dowolne oczko, obcinamy włóczkę, chowamy wszystkie końcówki i nasza torebka będzie gotowa. Zrobiłam tylko 2 okrążenia i już wystarczy, więc w miejscu, w którym się okrążenie zaczynało, robię z 2 albo 3 kolejne, zamiast półsłupki, to oczka ścisłe. Obcinam włóczkę, wyciągam przy pomocy szydełka, przekładam ją na wewnętrzną stronę i tam oczywiście, tak jak wszystkie pozostałe końcówki, które ewentualnie gdzieś tam jeszcze są, będzie do schowania. Można to sobie oczywiście też przeprasować przy pomocy żelazka, żeby się wszystko ładnie układało, albo chociażby parą z żelazka na przykład potraktować, to też jest fajna metoda. I torebka jest gotowa. Ja Wam teraz już bardzo serdecznie dziękuję za to wspólne torebkowe dzierganie. Mam nadzieję, że taka siatka Wam się spodoba. Zapraszam Was jeszcze do zobaczenia kilku zdjęć, które mam nadzieję też namówią Was do wspólnego szydełkowania. Dzięki serdeczne za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym tutorialu.